Dzień dobry, witam na kanale Klub Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych. Dostaję od Was wiele pytań, czy oprócz maszyny głównej do produkcji opakowań kartonowych jest potrzebna jeszcze jakaś inna maszyna lub maszyny. No i tą kwestię sobie dzisiaj w tym filmie wyjaśnimy. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij zostawić łapki w górę pod tym filmem i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Daje mi to ogromną motywację do tworzenia kolejnych filmów, na przykład takich jak ten. A więc zaczynamy. Jak już możecie wiedzieć, z poprzednich moich filmów, opakowania kartonowe możemy mieć na przykład fasonowe, na przykład chlapowe. I teraz w zależności od opakowań, które chcemy produkować, to być może będą potrzebne jeszcze dodatkowe maszyny oprócz maszyny głównej. Czyli na przykład, jeżeli chcemy produkować opakowania fasonowe, to mając główną maszynę, na przykład powiedzmy, że jest to wykrawarka rotacyjna, i na niej wykonujemy opakowania, to teraz wszystko zależy od tego, jaki typ wykrojnika jest na tym, czy właściwie jak zostało zaprojektowane to opakowanie. Bo jeżeli to opakowanie zostało zaprojektowane tak, że przy składaniu nie są potrzebne żadne klejenia, to wtedy nie jest nam nic potrzebne. Dostarczamy po prostu takie opakowanie, klient nasz sobie sam to składa. Lecz jeżeli jest potrzebne jakiekolwiek klejenie, to w zależności od tego, jakiego typu klejenie tam jest, czy to jest klejenie w jednym punkcie, czy to jest klejenie w 2, 3, 4 punktach, to taką maszynę będziemy potrzebować, czyli do klejenia albo jednopunktowego, albo do wielu punktów. Oczywiście wszystko też można robić ręcznie, aczkolwiek ten film będzie się skupiał na tematyce konkretnie maszyn. I teraz o ile nasze opakowanie jest jakieś proste do sklejania, czyli na tak zwany na przykład języczek, taki jak występuje na przykład w opakowaniach klapowych, no to tutaj taka prosta sklejarka nam wystarczy. Jeżeli natomiast jest to wielopunktowe sklejanie i nie chcemy tego sklejać ręcznie, bo mamy na przykład kilkaset tysięcy sztuk, no to wtedy musimy już mieć sklejarkę wielopunktową. I takie sklejarki wielopunktowe nie tylko, że dużo miejsca zajmują, ale dużo czasu wymagane jest, aby je ustawić. No i oczywiście też w przypadku sklejarek bywają wyjątki od reguł, aczkolwiek może o tym więcej w kolejnych odcinkach. Trochę inaczej wygląda natomiast, jeżeli chcemy produkować opakowania klapowe. Do opakowań klapowych również można wykorzystywać różne maszyny i w opakowaniach klapowych typu FEFCO 203 na przykład lub w ogóle z serii 200 mamy tak zwane klejenie na języczek. No to tutaj również możemy zastosować taką prostą sklejarkę, którą wymieniałem przed chwilą podczas mówienia o opakowaniach fasonowych, czyli tak zwaną sklejarkę na języczek, czyli która nam skleja języczek. Możemy również zszywaczem to zszywać. No i tak samo, jeżeli mamy jakieś mniejsze ilości sztuk, to możemy to ręcznie skleić. No i w opakowaniach klapowych teraz pewnie się zastanawiacie, czy to tylko tyle wystarczy do ich produkcji, czyli główna maszyna i sklejarka. No i teraz Wam powiem, wszystko zależy od tego, jaką maszynę główną używacie do produkcji tych opakowań kartonowych. Bo jeżeli używacie na przykład maszyny typu slotter, no to wiadomo jest, że trzeba będzie jeszcze wcześniej te arkusze przebigować. Czyli trzeba będzie jeszcze mieć dodatkowo bigownicę. Oczywiście teraz ci, którzy są już w branży od dłuższego czasu, powiedzą, że wcale bigownicy nie trzeba mieć. I to jest prawda, bo można od razu sobie zamówić arkusze przebigowane od producenta tektury. Ale co w wypadku, jeżeli chcemy wyprodukować tych opakowań tylko 50 dla klienta, który dzisiaj przychodzi i zamawia na jutro te opakowania? No to nie jesteśmy w stanie zrobić opakowań takich jak klient chce, bo jak wiadomo każdy klient zamawia różne wymiary. Jeden klient zamówi opakowanie długość, szerokość i wysokość taką, a inny długość, szerokość i wysokość jeszcze inną, a trzeci jeszcze inną. Więc nie jesteśmy w stanie sobie mieć tylu różnych rodzajów przebigowanych kartonów od producenta. Dlatego własna bigownica będzie potrzebna, aby móc obsłużyć tych klientów, którzy dzisiaj zamawiają i dzisiaj wymagają te opakowania, żeby były gotowe, bo dzisiaj potrzebują mieć na wysyłkę te właśnie opakowania. No bo wiadomo, w przeciwnym razie będą szukać opakowań u innego producenta i możemy stracić tego klienta. Całkowicie inaczej wygląda natomiast, jeżeli mamy maszynę typu na przykład Autobox. Tutaj całe bigowanie i wzdłużne i poprzeczne jest wykonywane wraz z szczelinowaniem przy jednym przepuszczeniu arkusza. Także nie musimy mieć formatek przebigowanych, nawet nie musimy mieć formatek dociętych pod wymiar opakowania. Takie maszyny są w stanie
dociąć wszystko w tak zwanym locie. Więc optymalnie do takiej maszyny warto jest mieć jeszcze sklejarkę, czyli tak naprawdę tylko dwie maszyny. Maszyna główna i sklejarka, ewentualnie zszywacz. Aczkolwiek ja bym w dzisiejszych czasach bardziej celował na sklejarkę niż zszywarkę, chyba że mamy takie wymagania i specyfikacje opakowań, żeby jednak były szybkie. I teraz obojętne, czy produkujemy opakowania fasonowe, czy opakowania klapowe, dodatkowe maszyny, czy bardziej urządzenia, jakie będą nam potrzebne, jest na pewno wózek paletowy, tak zwany paleciak, oraz dobrze jest też mieć paskarkę albo wiązarkę, w zależności od tego, jak to nazywacie. Paleciak pozwoli nam z łatwością przemieszczać palety z tekturą z magazynu pod maszynę, a taka paskarka pozwoli nam w ładne kubki pakować opakowania, czyli na przykład po 25 sztuk, czy po 50 sztuk, czy nawet po 15 sztuk, ile tam będziemy chcieli, i wtedy ładnie to wszystko wygląda, możemy sobie na palecie składować. Dobrze jest też mieć wózek widłowy, obojętnie czy to jest spalinowy, czy elektryczny, ale taki wózek widłowy pozwoli nam z łatwością ściągnąć palety tektury z naszej dostawy, która przyjedzie tirem. Oczywiście też niekiedy zdarzają się dostawy z windą, aczkolwiek jest to bardzo rzadkość w dzisiejszych czasach. Jeżeli jesteś zainteresowany własną produkcją opakowań kartonowych i chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapraszam Cię na kurs, który specjalnie stworzyłem dla takich osób jak Ty. Adres właśnie się wyświetla na ekranie, więc zapraszam tam zobaczyć sobie, przeglądnąć, jakie są aktualnie dostępne kursy. Jeżeli ten film przyniósł Ci jakąś wartość, proszę o wyrażenie tego poprzez zostawienie łapki w górę. Oraz jeżeli coś zapomniałem dodać w tym filmie, napisz to jeszcze w komentarzu pod spodem, żebym wiedział i mógł dodać do kolejnych filmów. Dzięki, na razie, do następnego.